Jesteście gotowi na kolejną, niezapomnianą odsłonę Kefalonii? Przygotujcie się na spektakularny widok z klasztoru górującego nad plażą Antisamos. Zejdziemy także w głąb ziemi, prosto do magicznej jaskini Melisani. Odwiedzimy nadmorskie miasteczka Poros i Skala, gdzie życie toczy się leniwym rytmem śródziemnomorskiego słońca. A także odkryjemy plaże Kaminia i Koroni, które tylko czekają, by was w sobie rozkochać. Nie zapomnimy też o odrobinie historii. Zajrzymy do zamku Świętego Jerzego, a później wzniesiemy toast za tę niesamowitą wyspę w winiarni, kosztując aromatycznego lokalnego wina Robola. Obiecujemy wam nie tylko widoki, ale i garść praktycznych informacji. Z nami zaplanujecie zwiedzanie Kefalonii tak, by żaden punkt godny uwagi wam nie umknął. Na potrzeby tej serii filmów podzieliliśmy Kefalonię na 3 części: zachodnią, północną i południową. W tym odcinku zapraszamy na południe wyspy, gdzie kończymy naszą przygodę. Niedaleko sami, na wzgórzu, jakieś 3 km od wioski, znajdziemy ruiny klasztoru Theotokos Agrilla. Co to jest za miejsce? Miejsce, które zostało tutaj wybudowane na pamiątkę odnalezienia cudownego obrazu ikony Matki Boskiej w 1722 roku przez 2 pasterzy i ich służącą, Gabriela i Szymona i Pelagię. To oni na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wybudowali tutaj właśnie klasztor i stali się pierwszymi mnichami, i Pelagia została zakonnicą, i oni stali się pierwszym personelem tego miejsca i zajęli się rozpowszechnianiem jego kultu. Na ten moment niestety niewiele pozostało z tego klasztoru, to są praktycznie tylko ruiny, ale można powiedzieć, że jest tutaj taki taras widokowy na plażę Antisamos, jedną z najpiękniejszych tutaj w okolicy Sami, i pobliskie wody Morza Jońskiego i wyspę Itakę. Naprawdę przepiękne, zapierające dych w piersiach widoki. Dzisiaj mamy wspaniałą pogodę, więc w słońcu wygląda to naprawdę przecudnie. 2,5 km od stolicy jest takie miejsce, gdzie morska woda nagle znika w skałach. Ale spokojnie, nie musicie się głowić nad jej rozwiązaniem. Geolodzy już to wymyślili. Jak to zrobili? Mianowicie zabarwili wodę, która tutaj wpływa, i po prostu czekali, sprawdzając, gdzie wypłynie. A gdzie wypływa? Zaraz się przekonacie. A to właśnie tutaj wypływa woda, która znika w tajemniczych okolicznościach w okolicach Argostoli, płynąc 17 km praktycznie pod wyspą, mieszając się najpierw ze wodą słodką w jeziorze w jaskini Melisani, a następnie w jeziorze Karavomylos, i tak wpada sobie do morza na drugim krańcu wyspy w Zatoce Sami. Jaskinia Melisani, nazywana także jaskinią nimf, to najpiękniejsza jaskinia na całej wyspie. Jeśli chodzi o jej historię, to już w III-IV wieku przed naszą erą była miejscem kultu boga Pana, czyli boga pól, lasów, takiego, który był przedstawiany jako mężczyzna z nogami kozy i ogonem. Ponoć zakochała się w nim nimfa Melisani, ale Bożek odrzucił jej miłość, a ona z rozpaczy skoczyła do tej jaskini i tak podobno powstało tutaj to jezioro. Woda w tym jeziorze to jest dokładnie ta sama woda, która znika w Argostoli i przepływa przez całą wyspę i tutaj rozlewa się takim pięknym jeziorem. Jaskinia jest jeszcze dlatego taka bardzo wyjątkowa, że można powiedzieć, że jest bez dachu. W 1953 roku podczas trzęsienia ziemi strop jaskini zawalił się i tym sposobem jaskinia została tak otwarta i to dodaje jej to tylko i wyłącznie uroku. 10 lat później miejscowi wydrążyli tunel w skale i zaczęli wozić turystów takimi łódkami, a jak światło słoneczne wpada do tej jaskini i tańczy różnymi kolorami błękitu i granatu, to naprawdę efekt jest fantastyczny. Jeśli chodzi o długość zwiedzania, to nie trwa ono za długo, to jest dosłownie 15 minut, natomiast my jesteśmy kompletnie poza sezonem, raczej nie spodziewaliśmy się tu tłumów, a tłumy są. Przyjeżdżają stąd wycieczki praktycznie z całej wyspy, więc jeśli będziecie tutaj w sezonie, no to musicie się naprawdę nastawić na długie kolejki i wstęp do jaskini kosztuje 10 euro. Całkiem niedaleko jest jeszcze druga jaskinia, jaskinia Drogarati, która jest największą taką komnatą jaskiniową na wyspie.
Ona jest już dość podobna do innych jaskiń. Oczywiście są stalaktyty, stalagmity, ale wyróżnia się wspaniałą akustyką do tego stopnia, że służy nawet jako sala koncertowa. Taka wielka gwiazda, która koncertowała tutaj, to na przykład Maria Callas. Plaża w Antisamos wygląda na to, że mamy naszego faworyta, jeśli chodzi o infrastrukturę. Plaża jest jakieś 10 minut jazdy samochodem od Sami. Dojazd jest super, bezproblemowy. Jest dużo parkingów, nawet z takimi miejscami, które są zacienione, więc bardzo fajnie. Plaża położona jest w zatoczce, która jest otoczona takimi bardzo, bardzo zielonymi wzgórzami, porośniętymi właśnie drzewami oliwkowymi, więc jest zielono, fajnie, przyjemnie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, są toalety, prysznice, przebieralnie, jest kilka barów, tawerny, jest nawet apteka, jakiś mini market. Jest też centrum, takie mini centrum można powiedzieć, w którym możecie wypożyczyć sprzęt wodny, jakieś kajaki, rowerki, supy. Pewnie w sezonie za motorówką ciągną was tu na jakimś bananie, więc pod kątem tego, co jest dookoła tutaj, myślę, że to jest zdecydowanie najlepsza plaża i co ciekawe, ona według przepisów greckich jest tylko częściowo zastawiona leżakami, a mnóstwo miejsca jest takiego, że możecie się rozłożyć ze swoim leżakiem albo ze swoim ręcznikiem, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Pewnie jeszcze zastanawia was, ile taka przyjemność na tej plaży kosztuje. Z racji, że jest początek sezonu, to leżaki są zupełnie gratis, pod warunkiem, że zamówicie coś przy barze, a obsługa jest naprawdę fantastyczna. Wszystkie zamówienia przynoszą do stolika przy leżaku i naprawdę dbają bardzo o to, żeby tutaj niczego wam nie brakowało. Cały czas zbierają zamówienia, więc lepiej niż na all inclusive. Natomiast jeśli chodzi o cenę w sezonie, to trudno powiedzieć, ile będą one wynosiły dokładnie. Natomiast trochę patrząc na poprzednie lata, z tego co rozmawialiśmy z obsługą i w zależności od tego, który rząd leżaków to będzie w odległości od morza, to będzie to między 10 a 20 euro, więc myślę, że spoko ceny, biorąc pod uwagę, że to oczywiście ceny za cały dzień. Na plaży to my za długo nie wysiedzimy, ale jeśli tak jak my, trochę na plaży będziecie się nudzić, to zbaczając trochę z drogi do plaży Antisamos znajdziecie ruiny antycznego Akropolu. I mówiąc ruiny, mam naprawdę na myśli ruiny, czyli po prostu kupę kamieni. Myślę, że ludzie bez takiego zacięcia archeologicznego nie będą zachwyceni zbytnio, chociaż i tak muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem robi wrażenie, że nawet w formie ruin przetrwało to ponad 2000 lat, bo nasza patodeweloperka pewnie przy pierwszym wstrząsie sejsmicznym już mocno by oddychała. Musicie też wiedzieć, że Sami miało w starożytności naprawdę duże znaczenie. Po podbiciu przez Rzymian stało się ważnym portem, który łączył Grecję z Włochami. Miało nawet własny system monetarny i dość dużą autonomię, a mieszkańcy Kefalonii wierzą, że to właśnie Kefalonia jest tą Itaką, której szukał Odyseusz. A wzmianki o antycznym Sami właśnie znajdują się też w Iliadzie i Odysei Homera. W drodze z Sami do Skali, gdzie mamy kolejny nocleg, wpadamy do Porus, niewielkiej mieścineczki nad morzem, jak te wszystkie wioseczki tutaj. Jedna krótka droga wzdłuż morza, kilka domów, oczywiście restauracje przy deptaku, cudne morze, zupełnie inne, totalnie kamienista, długa plaża, która kończy się też piaszczystą plażą. No i wybieramy restaurację To Korali. Bardzo dobrze oceniana w TripAdvisorze, na Google Maps. I właściwie jedna z niewielu czynnych o tej porze. I co bierzemy? Kasia wzięła rybę. Przyznam szczerze, że nie wiem, co to jest za ryba. Morska na pewno. Jest dzisiejsza zmówiona jako ryba dnia. Plus fryteczki, sałatka. Ja poszedłem w gyros z wieprzowiny, z frytkami, chlebkiem, cacyki i suwlaki, które są z kurczaka akurat tym razem. Na te suwlaki, no to jest jedna z najbardziej znanych potraw takich fast foodowych greckich. To po prostu mięso takie właśnie z gyrosa, ściągnięte takiego z szaszłyka. Do tego zazwyczaj pomidory, cebula, jakieś cacyki też może być, frytki zawinięte w pitę, no i ready to go. A nazwa pochodzi od rożna właśnie, na którym są robione takie szaszłyczki, a suwlaki to zdrobienie, taki mały rożen. Wszystko było absolutnie przepyszne. Jeśli chodzi o takie może małe porównanie do wczorajszej restauracji, to dzisiaj widoki chyba są lepsze. Jesteśmy tak blisko morza, że wystarczyłoby, żebym bardziej wyciągnęła nogi i mogłabym sobie moczyć stopy podczas obiadu praktycznie w morzu.
Jeśli chodzi o ceny, to moja ryba kosztowała 16 euro razem z frytkami i sałatką. Michała suwlaki 2,50, pita 3,80, cacyki 4,50. Więc można powiedzieć, że za mniej niż połowę tego, co wczoraj, najedliśmy się zdecydowanie bardziej. Wiecie, mi po prostu się włączyła wczoraj taka wewnętrzna Grażyna, bo ja po prostu nie lubię przepłacać za coś, co wiem, że nie jest tyle warte. Ten dzisiejszy lokal polecamy nie tylko ze względu na fantastyczne smaki i piękne widoki, ale także na bardzo przystępne ceny. Małe sprostowanie. Rachunek wyszedł 33 euro, więc najedliśmy się za 1/3 tego, co wczoraj. Gdybyście mieli ochotę na szybką kąpiel w drodze z Poros do Skali, to jest taka możliwość, bo jedziecie drogą wzdłuż morza, gdzie są takie małe plaże, oczywiście bez żadnej infrastruktury, ale jest długo, płytko i na taką szybką kąpiel myślę, że są spoko. Na dłuższe plażowanie zaraz blisko drogi, to myślę, że to nie są najlepsze warunki i fajniejsza jest chociażby ta miejska plaża. Natomiast ciekawe są takie skały, które wystają z wody, które wyglądają trochę jak takie grzyby wystające z morza. Malutka, ukryta plaża, Porto Scala, też w drodze z Poros do Skali. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się zatrzymać, bo parking jest dość duży, ale plaża w ogóle nie jest oznaczona i zejście do niej jest schodami. Może nie jest zbyt łatwo dostępna i jest naprawdę bardzo, bardzo mała, ale jeśli uda Wam się, że będziecie tutaj sami, to przyjedziecie na przykład wcześnie rano, no to mieć takie miejsce tylko dla siebie, to jest coś. Dzień kończymy na plaży Skala, bo mamy nocleg niedaleko i plaża jest naprawdę fajna, piaszczysta, długa, szeroka, z łagodnym zejściem do wody. To, co mi się bardzo w Grecji podoba, to, że są oczywiście tutaj też parasole, są leżaki, są bary, ale jest mnóstwo miejsca, gdzie można się rozłożyć ze swoim parasolem, swoim leżakiem czy ze swoim ręcznikiem i to daje naprawdę takie możliwości, biorąc pod uwagę, że ta plaża jest naprawdę długa, 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 a w związku z tym, że śpimy dosłownie 2 kroki stąd, to jutro rano obudzimy się z pięknym widokiem na morze. Kalimera. Dzisiaj zaczynamy śniadaniem od plaży, czyli mieliśmy wizytę po drodze w piekarni. Michał sobie wziął jakąś taką bagietkę z serem, warzywami, szyneczką. Ja sobie wzięłam takie ciasto z serem feta, no bo ser feta to tutaj oczywiście króluje, jak to w Grecji. Kawka, piękny widok, czego chcieć więcej. W tutejszych piekarniach są poukładane takie kosteczki w różnych foliach, więc zastanawiałam się, co to jest. Na początku obstawialiśmy, że może jakaś chałwa, ale w sumie chałwa to jest mało grecka, więc jak zapytałam panią w piekarni, to powiedziała, że ciasteczka. Dała nam na spróbowanie. Jedno dla mnie, jedno dla Michała. I ja już próbowałam. Jest tak słodkie, że Michał nawet tego nie zje. Ale one są takie jak nasze torty, tylko w skali super, super słodkie. Możecie zobaczyć sobie tutaj. Sama masa, sam cukier. Nie da się tego jeść, jest tak słodkie. Wow. Skala to miejscowość, która jest najdalej na południe wysunięta na wyspie. I można powiedzieć, że to taki typowy wakacyjny kurort. Jest tu wszystko, czego może potrzebować typowy urlopowicz do tego, żeby naprawdę odpocząć. Jest długa, szeroka plaża. Jedna z najdłuższych, bo ma prawie 2 km długości. Szeroka, fajnie przystosowana. Są leżaki, ale jest też miejsce oczywiście, żeby się rozłożyć ze swoim ręcznikiem. Są na niej toalety, prysznice. Jest mnóstwo barów plażowych. No i samo miasteczko, jeśli chodzi o centrum, no to typowy kurort. Mnóstwo knajp, kawiarni, restauracji, które otwierają się tutaj tylko na sezon. W zimie miasteczko zmienia się powoli, zasypiając w takie leniwe, w którym nic się nie dzieje, natomiast w wakacje ono tętni życiem.
Tuż obok miejscowości Skala, w zasadzie 5 minut samochodem, mamy kolejną plażę. To jest najdłuższa piaszczysta plaża na Kefalonii. Plaża nazywa się Kaminia i jest trochę inna niż ta w Skali. Tam ten piasek jest taki złoty, ale taki gruboziarnisty, a tutaj jest taki drobniusieńki, bardzo mięciutki. O tej porze dnia jeszcze bardzo, bardzo przyjemny, natomiast myślę, że jak słońce trochę dogrzeje, to już będzie mocno parzył w stopy. Plaża jest bardzo długa, szeroka, z łagodnym zejściem do wody i bardzo długo jest tutaj płytko, więc naprawdę pod kątem wypoczynku na przykład z dziećmi to myślę, że to jest bardzo fajne miejsce. Przez chwilę można byłoby powiedzieć, że jest pięknie, prawie tak jak nad Bałtykiem, tylko tu jest trochę cieplej, jest cieplejsze morze, jest widok na góry, jest widok na Zakynthos i nie ma parawanów. Plaża Koroni spodobała nam się do tego stopnia, że zdecydowaliśmy się tutaj na dłuższe plażowanie. Wiecie, dłuższe w naszym przypadku to jest maks 2 godziny, bo za długo nie potrafimy wyleżeć na plaży bez ruchu, ale ta plaża naprawdę była fantastyczna. W sezonie nawet jest tutaj jakaś budka, w której chyba możecie kupić coś do picia i być może będą leżaki. Jeśli chodzi o dojazd do tej plaży, no nie jest łatwo. 2,5 km jedzie się szutrem od głównej drogi i takie najbardziej strome fragmenty są... Jest tam asfalt, ale to nie jest łatwa droga, jest dość wąsko, jest mały parking, plaża jest piaszczysta, nie ma żadnych innych udogodnień typu prysznice, toalety. To jest raczej takie dzikie miejsce, natomiast jest bardzo ładnie i bardzo klimatycznie, więc fajna plaża, polecamy. Klasztor Sisia to klasztor, który jest jeden z najstarszych na wyspie, monastyr Sisia. Podobno został założony przez Franciszkanów, którzy dostali polecenie od samego świętego Franciszka z Asyżu, żeby wybudować klasztor właśnie w tym miejscu. A Sisia to może być właśnie przekręcona nazwa miasta Asyż. Z czasem przeszedł w ręce zakonników prawosławnych i niestety w 1953 roku został praktycznie doszczętnie zniszczony przez trzęsienie ziemi. Ale jak widzicie, część tego kompleksu została odbudowana, pomimo że troszkę wyżej jest zupełnie nowy monastyr, w którym przytrzymywany jest taki największy skarb, ikona Matki Boskiej z XV wieku. Jeszcze kilka lat temu tutaj były rusztowania i można było zobaczyć freski i fragmenty tych okiennic właśnie, które były praktycznie ruinami, natomiast teraz ta cała część jakby górna jest nabudowana i niestety nie można wejść do środka, więc fresków nie zobaczymy. A 20 minut ścieżką w dół od tego klasztoru jest mała zaciszna plaża, która jest plażą dla nudystów. Ciekawe sąsiedztwo w pobliżu klasztoru. A z drugiej strony z kolei mamy widok na najwyższy szczyt na wyspie, górę Einos, albo bardziej spolszczona nazwa Enos, który ma aż 1628 metrów nad poziomem morza. Mały głód zagnał nas na plażę Lurdata. Plaża, która może być takim kefalońskim Mielnem. Ciągnie się wzdłuż wypoczynkowej miejscowości. Jest dużo tawern, barów, sklepików z pamiątkami. Jest kamienista, jest trochę leżaków. Udogodnienia takie średnie, głównie toalety są w restauracjach dla klientów. No i taka plaża średniawa, jest długa, łagodne zejście do morza, ale no nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na Kefalonii jest naprawdę mnóstwo pięknych plaż, więc ta jest taka, bym powiedziała, średnia. Natomiast sałatka grecka, którą jedliśmy tutaj, była całkiem niezła. Historia Zamku Świętego Jerzego sięga jeszcze czasów bizantyjskich, natomiast to Wenecjanie nadali mu taki ostateczny kształt. Kiedy tutaj szliśmy, te mury potężne naprawdę narobiły nam smaka. Wstęp kosztuje 5 euro, ale w środku niestety tylko ruiny. Zamek stracił na znaczeniu już w połowie XVIII wieku, kiedy Wenecjanie przenieśli stolicę wyspy do Argostoli. Potem II wojna światowa tylko pogłębiła jego niszczenie, a kropkę nad i, no to postawiło trzęsienie ziemi w 1953. W okolicach zamku możecie znaleźć też ruiny starych cerkwi i to stosunkowo blisko siebie. Cerkiew świętego Spirydona, którą widzicie tutaj obok mnie, świętego Teodora czy Ewangelisty.
jak wiecie, podróżując gdziekolwiek zawsze korzystamy z poleceń miejscowych, no bo przecież oni wiedzą najlepiej, co i gdzie zjeść, co i gdzie wypić i co najlepszego zobaczyć. Tak samo jest też tutaj na wyspie. Dzięki poleceniu Andreasa z restauracji w Assos, gdzie spędziliśmy naprawdę przemiłe 2 wieczory, trafiliśmy do takiej spółdzielni winiarskiej, kooperatywy, gdzie produkuje się oczywiście wina. Jeśli chodzi o historię tego miejsca, to zaczęli od skupowania winogron i produkcji win od 80 farmerów. Na ten moment skupiają ich aż 300 i to największa tego typu inicjatywa na wyspie. Andreas powiedział, że jeśli chcemy zrobić sobie zakupy albo podegustować właśnie takie najlepsze wina, to poleca nam to miejsce. Jeśli chodzi o czerwone wina, to podobno najlepsza winiarnia jest w okolicach Lixurii. Natomiast ja nie piję czerwonego wina, więc nie byłam zainteresowana czerwonym i trafiliśmy do tego miejsca. To jest bardzo blisko monasteru świętego Gerasimosa, czyli patrona wyspy. Co się tutaj pije, co się tutaj wytwarza? No, Kefalonia, jak już chyba Wam wspominałam, słynie z produkcji wina Robola. Jest to wino, które uprawia się tylko tutaj, szczep, który obecnie jest tylko na tej wyspie i nazwa jest zastrzeżona, więc nie można go uprawiać w innych miejscach i nazywać robolą, bo to robola po prostu nie jest. Winorośle, z których pozyskuje się winogrona do produkcji roboli, rosną na wysokości nawet 800 metrów nad poziomem morza, na stromych zboczach gór, tutaj na takich wapiennych skałach. To sprawia, że dojrzewają znacznie dłużej niż te winogrona, które są uprawiane nad samym morzem. I to właśnie powoduje, że nabierają takiej charakterystycznej kwasowości, bo robola jest takim winem, które ma właśnie taki kwaśny posmak. Ale jest też winem świeżym, świetnie nadaje się do ryb, do deserów. Znajdziecie tutaj takie aromaty cytrusowe, brzoskwinia, jabłko. I ma to wino naprawdę fajny smak. Ja na początku w Lixurii piłam lampkę wina, które kompletnie mi nie podeszło, ale muszę Wam powiedzieć, że z tym winem Robola, które próbowałam później i u Andreasa w restauracji i tutaj, to chyba jakaś pomyłka była. Albo mnie ktoś naciął i powiedział, że to była Robola, tak naprawdę Robolą nie była i po prostu sprzedają to wino turystom, licząc na to, że oni się po prostu nie znają, bo może tak być, albo po prostu wyjątkowo podle trafiłam, trudno powiedzieć. Co my tu dzisiaj mamy? Mamy 3 rodzaje roboli. 2 pierwsze takie wina młode, świeże, natomiast trzecie wino jest dość ciekawe, bo ono jest winem dojrzewającym przez rok w kegach, natomiast kolejne 2 lata w butelce. Mamy też wino różowe, które tutaj wśród miejscowych nazywane jest sokiem z dodatkiem alkoholu, bo jest najsłabsze, ma zaledwie 11%. I mamy jedno wino czerwone, którego nazwa pochodzi od czerwonych winogron. Oprócz roboli na Kefalonii uprawia się także winorośl Mavro d'Avshi i muszkaty. Klasztor świętego Gerasimosa, czyli patrona wyspy, powstał tutaj już w XVI wieku, założony właśnie przez tego pustelnika. Wiódł on podobno bardzo skromne życie, do tego stopnia, że mieszkał w grocie, której wnętrze jest jakby w środku kościoła. Legenda mówi, że wejść tam do środka mogą tylko osoby o czystym sercu i czystych intencjach. Prawda jest taka, że wejdą tam osoby, które mają tak nie za wiele w gabarytach, więc sorry Michał. Jeśli chodzi o to miejsce, to było tutaj też 37 studni i woda z tych miejsc jest uznawana za świętą wodę. Przybywają tutaj pielgrzymki z całej Grecji, żeby czcić właśnie świętego Gerasimosa, a w środku jest sarkofag z jego szczątkami. Jeśli chodzi o taki duży, nowy kościół, który tutaj stoi, no to jest on zupełnie współczesny, bo został wybudowany w latach 90. Plaża Abytos, całkiem niedaleko Argostoli, to plaża, która nas bardzo zaskoczyła. A zaskoczyła nas ceną leżaków, bo one są najdroższe na całej wyspie. Jeśli chodzi o leżaki w drugiej linii brzegowej, takie plastikowe, to ich koszt to na ten moment, na samym początku sezonu, to 15 euro razem z parasolem, natomiast te w pierwszej linii brzegowej, takie lepsze, drewniane, kosztują 25 euro. Może to kwestia targetowania na innego klienta, bo tuż obok jest hotel, na którym nawet wisi brytyjska flaga, więc może to jest kwestia tego, natomiast spokojnie, oczywiście wedle przepisów greckich,
Reszta plaży poza leżakami jest zupełnie wolna, można się rozkładać z ręcznikami i mnóstwo takich osób tutaj plażowało, bo tutaj też zdecydowaliśmy się na taki dłuższy wypoczynek. Co sprawia, że Grecy tak bardzo przestrzegają tych przepisów, to, że powstała nawet specjalna aplikacja, gdzie każdy może zgłosić jakiekolwiek wykroczenia, czyli jeśli zobaczycie, że na przykład cała plaża jest zastawiona leżakami, to po prostu zgłaszacie sobie to przez aplikację, no i sypią się mandaty, w związku z tym nie opłaca się tego robić. Jeśli chodzi o plażę, no to jest ona piaszczysta, jest taki drobniutki piaseczek złoty, bardzo fajny. Jest tylko jedna tawerna i tam są toalety tylko dla klientów oczywiście. Jeśli chodzi o leżaki i parasole, to jest jakaś inna firma, więc tutaj w zasadzie toalety nie ma. W przeciągu ostatnich 5 dni Argostoli bardzo się zmieniło. Kiedy byliśmy tutaj w zasadzie na początku tygodnia i w niedzielę, to miasto było senne, leniwe. Mieszkańcy dopiero tak może myśleli coś o sezonie. Nie było tutaj stolików, nie było otwartych restauracji, nie było jachtów, które stoją dzisiaj w porcie i łódek, które oferują takie wycieczki rejsowe na jeden dzień w najlepsze plaże. 5 dni później w porcie stoi już pełno jachtów, restauracje są otwarte, pojawiły się stoliki, otworzyły się sklepy z pamiątkami, więc ewidentnie drugi weekend maja to jest czas na otwarcie sezonu. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. No i dla nas przyszła ostatnia kolacja, ostatni wieczór na Kefalonii. Wróciliśmy do Agristoli. Wybraliśmy restaurację To Patrico, bo mieliśmy ochotę na owoce morza, których no nie za bardzo jedliśmy, jak widzieliście wszystkie nasze odcinki. Wybraliśmy kilka takich drobnych potraw. Sardynki smażone w głębokim oleju. Do tego krewetki. Cacyki oczywiście, no za każdym razem muszą być. I takie polsy z cukinii, które są z fetą, z miętą. Do tego jest jakiś specjalny sosik tutaj miejscowy. A jeszcze nim zacznę jeść, to w Argostoli restauracje i przy deptaku, wzdłuż promenady, wzdłuż portu są bardzo zróżnicowane. Są od bardzo tanich do mega drogich. I na przykład takie sardynki potrafią kosztować tutaj 8 euro, ale na przykład 2 lokale wcześniej taka sama porcja potrafiła kosztować 19 euro. Więc no, trzeba sobie posprawdzać, na co kogo stać, na co kto ile chce wydać. To jest kwestia dowolna. My wybraliśmy taki fajny lokalik, bardzo kolorowe stoliki, bardzo ładny, jest tak typowy grecki wystrój. O, faktycznie, widać tutaj miętkę. O, dobre to jest. Faktycznie, poszatkowana cukinia z miętą. Bardzo też sympatyczne. No myślę, że resztę już nie będziemy teraz live'ować. Ale bardzo przyjemne ceny, bo po 8 kosztują te krewetki i sardynki, 7,50 te bolsy, cacyki 4 euro i na przykład wino, półlitrowy dzbanek wina kosztuje 6 euro, gdzie piwo na przykład 5 euro. Bardzo fajny lokal z widoczkiem na port, bardzo przyjemnie, fajny ostatni wieczór tutaj spędzili. Warto byłoby powiedzieć jeszcze parę słów na temat cen. Jakie są ceny na Kefalonii? Jest trochę drożej niż na kontynentalnej Grecji, no ale to wiadomo, to jest wyspa, więc to jest naturalna kolej rzeczy. Jeśli chodzi o ceny w restauracjach, to porównałabym je do takich cen w Polsce, za wyjątkiem napojów, bo takie napoje bezalkoholowe, jakieś soki, cola, Fanta, Sprite, woda mineralna, ale także te alkoholowe, na przykład wino, takie lokalne, są tańsze niż w Polsce, to zdecydowanie. Ceny leżaków, no mówiłam o tym trochę przy okazji plaż, to jest między 10, maksymalnie to było 25 euro i z tego co rozmawialiśmy z lokalsami, no to 20 euro to jest taki wysoki sezon. Natomiast początek sezonu spokojnie znajdziecie za 10 euro na cały dzień parę leżaków z parasolem. Ceny paliwa, paliwo jest troszkę droższe niż w Polsce. Natomiast noclegi, my jesteśmy na początku sezonu, więc teraz jest dużo taniej. W sezonie one mogą być nawet pewnie 2 i 3 razy droższe niż to, za ile płaciliśmy teraz. Gdybyśmy mieli porównać cenę z biura podróży w tym czasie, w którym teraz jesteśmy, to jest jedno polskie biuro, które lata tutaj na Kefalonie i taki pobyt all inclusive 7 dni kosztuje tyle dla jednej osoby, ile my zapłaciliśmy za naszą dwójkę, za całość pobytu, łącząc loty, wynajem samochodu, paliwo, jedzenie, noclegi i też nie oszczędzając jakoś specjalnie.
łącznie z pamiątkami w zasadzie i biletami wstępu. To mniej więcej wyszło tyle, co za jedną osobę w biurze podróży. To już ostatni vlogowy odcinek z Kefalonii, choć nie rozstajemy się z nią na długo. Na kanale znajdziecie także podsumowanie i 10 najlepszych punktów do odwiedzenia na wyspie. Do zobaczenia!